Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Aśka i witam się z Wami z wielką radością. Mam nadzieję, że tych parę słów, które dla Was przygotowałam, posłuchacie z zaciekawieniem i będziecie towarzyszyć mi w tym nowym 2025 roku. Ja już tutaj nie będę zbytnio mocno ruszać, bo mam ustawiony telefon na biureczku, mam mój czarodziejski notatnik, w którym wszystko jest zapisane, więc otwieram. Będę się tutaj troszeczkę posiłkować, żeby niczego nie ominąć. Wszystko sobie rozpisałam, więc będzie łatwiej mi to uporządkować. Także moi kochani, raz jeszcze witam Was, no i zapraszam na taki mały zbiór informacji tego, co będzie działo się w tym nowym roku i tutaj na YouTubie i na Facebooku, więc troszeczkę, myślę, że troszeczkę będzie się działo. Mamy 3 nowości, więc mam nadzieję, że będziecie się dobrze ze mną bawić. Na samym początku, kochani, chciałabym zaprosić Was do subskrybowania kanału. Bardzo wielu osób jest tutaj, wiele osób, widzę to w statystykach, ogląda filmy, a nie subskrybuje kanału. Ja bardzo zachęcam, rzadko kiedy robię to w filmach, nie naciskam na to, ale myślę sobie, że to jest taki jeden dobry moment, w którym mogę Was zaprosić, aby kliknąć w te subskrypcje, czy na przykład powiadomienia, bo wtedy na bieżąco jesteście z wszystkim, co się tutaj dzieje. Nie omijają warsztaty, nie omijają jakieś nowości, czy boksy inspiracyjne i tak dalej, więc myślę, że to też jest taki fajny przypominacz i też dla mnie jest ogromna radość, że ten kanał subskrybuje coraz więcej osób. I jednocześnie też będzie mi miło, jeżeli dołączycie do wspierających kanał. Też nigdy na to nie naciskam, jest nas już dosyć spora i taka solidna grupa. Spotykamy się jeszcze na dodatkowych spotkaniach, inspiracjach. Mamy 3 poziomy wspierania. Taki ten podstawowy, w którym macie dostęp do wszystkich filmów z przedpremierą, jest też dostęp comiesięczny do vloga i tych takich darmowych digi papierów, takiej, powiedzmy sobie, może digi kolekcji, tak bym to ujęła szumnie w jednym słowie, które tworzę dla wspierających, więc to jest w tym pakiecie takim podstawowym i te osoby też mają dostęp do wcześniejszych warsztatów, oczywiście, jak najbardziej. Następnie mamy, i to jest grupa Wspieram Asię, później mamy Tworzę z Asią, to już jest grupa, w której spotykamy się jeszcze, oprócz tego wszystkiego, dodatkowo raz w miesiącu. Tam sobie też tworzymy, jakieś ciekawostki są, no różnie to tam bywa, zależy co sobie wymyślimy w danym miesiącu. No i ta najwyższa grupa, czyli VIP-y, to wszystko, co w poprzednich poziomach, plus jeszcze dodatkowy jeden live, no i te profity wynikające z na przykład świąt, to tam są jakieś rabaty, czy upominki drobne z karteczką. To wszystko możecie znaleźć w tych panelach, które opisują wspieranie, te poziomy wspierania. Myślę, że tam się nic raczej nie zmieni, tak to pozostanie, no chyba że coś się wydarzy w ciągu roku. W tych dodatkowych live'ach, słuchajcie, przygotowałam w tym roku taką serię tematyczną. Ona pojawiła się już w ubiegłym roku, cieszyła się dużym powodzeniem. Stwierdziliśmy z grupą, że tych albumów dzieje się bardzo dużo, więc póki co skupimy się na jakichś innych pracach, ciekawych rozwiązaniach. Myślę, że to też będzie bardzo fajne, jakieś dodatkowe treści. W ubiegłym roku tworzyliśmy razem te plenerki, tutaj planowaliśmy, pokazywałam, gdzie kupiłam, jak to wygląda, też swoje akwarelki pokazywałam, więc tam takich treści dodatkowych znajduje się jeszcze więcej, dlatego jeżeli tylko macie ochotę, bardzo serdecznie zapraszam do jednej z grup wspierających. Na karcie społeczności możecie co miesiąc zobaczyć, ja już sobie tu szkryfliłam troszkę, bo zmieniłam plan, taką rozpiskę na dany konkretny kolejny miesiąc. Myślę, że to jest pomocne, bo w tym momencie widzicie, czy jakaś premiera jakiegoś warsztatu, czy tam boksa, czy coś innego będzie się na kanale działo. Dlatego też serdecznie zapraszam, żeby tam zerknąć. Postaram się umieszczać tę też rozpiskę na moim fanpage'u na Facebooku. I ja dodawałam to na YouTubie, ponieważ uznałam, że dotyczy to tak stricte, wiecie, kanału. Są tam rzeczy, które dzieją się raczej na kanale, ale z drugiej strony osoby, które są ze mną, mogą zerkać sobie też na YouTube, na Facebooka, więc będą wtedy widziały, jak to będzie wyglądało. Nie każdy sobie tam, jak to się mówi, zerka też cały czas na kartę społeczności. Po prostu o tym nie zawsze pamiętamy. Więc tam te wszystkie zapowiedzi. I tutaj już mogliście na przykład zobaczyć 11 stycznia pierwsza premiera warsztatu online. Ja też może od tych warsztatów tak naprawdę te plany chciałam rozpocząć, ponieważ, kochani moi, w tym roku, tak jak i w ubiegłym,
Tych warsztatów nie będzie jakaś obłędna ilość. Myślę, że 4, maksymalnie 5 warsztatów pojawi się w tym roku. Będą one pod hasłem uroczystości rodzinnych, więc będą to albumy praktyczne, pożyteczne, przydatne, takie, które będziecie mogli wykorzystać naprawdę na wiele sposobów, ponieważ dotykając tematyki komunijnej, będę to chciała zrobić bardzo uniwersalnie, tak, że będzie można też i ślubnie to troszeczkę ugryźć, czy na chrzest. Bardzo lubię praktyczne rozwiązania, czyli wiecie, kupując ten warsztat, będziecie mogli ten album wykonać w tematyce taka, która w danym momencie będzie Wam najbardziej potrzebna. Jeżeli pójdziecie na komunię, jeżeli na ślub, to na ślub, a jeżeli pójdziecie na te 2 uroczystości, takie albumy można wykonać po prostu 2 w odmiennej szacie graficznej, jeżeli mogę tak to nazwać. Więc tych warsztatów naprawdę będzie niewiele, ale myślę, że będą takie fajne, ciekawe, konkretne, pod daną uroczystość, też rodzinną, ale myślę, że będą na tyle uniwersalne, że będziecie mogli wykorzystać je jakkolwiek będziecie mieli ochotę. Już teraz, 11 stycznia, to będzie taki jeden, no niekoniecznie jakiś bardzo rodzinny warsztat, ale już teraz mogę zapowiedzieć wielki warsztat online na żywo. To będzie warsztat, który przeznaczyłam dla osób jakby początkujących, ale myślę sobie, że osoby, które tworzą już od jakiegoś czasu, też znajdą tam fajne informacje, wartościowe informacje i też będzie ciekawie. Warsztat zaplanowany jest na żywo. Słuchajcie, od podstaw. Zawsze marzyłam o takim warsztacie, gdzieś chodził mi po głowie ciągle, trochę się tego bałam, ale myślę, że to będzie bardzo fajna przygoda. Zatem przygotujcie sobie zdjęcia w dłoń. Ja też takie zdjęcia będę miała i zaczniemy od zaplanowania albumu, czyli jak pracować ze zdjęciami gotowymi, jak taki album sobie zaprojektować, jak to się mówi, z głową, żeby wszystko w nim było dopracowane, żeby to fajnie ze sobą współgrało. Zaczniemy od jego projektowania, strona po stronie. Razem będziemy sobie na ten temat rozmawiać podczas pierwszego live'a. To będzie pierwsze spotkanie. Jeżeli będziecie mieć jakieś sugestie, pytania, będzie można takie pytania zadać. Będzie tam taki panel właśnie też dyskusyjny, gdzie będziemy mogli na ten temat porozmawiać. Przybliżę Wam tematykę wywoływania zdjęć, jak sobie z tym radzić, jak to dopasowywać, a nawet jeżeli nie będziecie posiadali zdjęć i będziecie chcieli po prostu zrobić album, myślę, że też wiele informacji pojawi się takich, które pomogą Wam potem w wywoływaniu zdjęć, bo to, że zdjęcie jest zrobione, nie wiem, w formacie poziomym, nie znaczy, że nie możemy umieścić go w albumie pionowej orientacji, także bardzo serdecznie Was naprawdę zapraszam. Oczywiście to będą pełne zestawy warsztatowe, jeżeli ktoś będzie miał ochotę zakupić, będą dostępne na sklepie, będą rozplanowane live'y, będziemy spotykać się, one będą zapisywane, przenoszone też na YouTube, tam stworzona playlista warsztatowa, która też będzie potem dostępna już na stałe, bezterminowo, więc do tego warsztatu będzie można wracać. Będą możliwości stworzenia różnych systemów hidden hinge, różnych systemów mocowania kart w albumie. Będziemy też o tym rozmawiali, ponieważ będziecie mieć możliwość zrobienia sobie okładeczki, w sensie tego mocowania, jakie Wam przypadnie do gustu, ponieważ zrobimy ich kilka. Na to materiały będą zapewnione, będziemy to tworzyć razem, więc no słuchajcie, wydaje mi się, że będzie to bardzo ciekawe, a to dlatego, że będzie robione to na żywo. Album nie będzie małym albumem, będzie dosyć sporych rozmiarów, będzie takim większym albumem. Planowałam album, wiecie, z pudełeczkiem, żeby było pudełko do tego w komplecie, natomiast uznałam, że jeżeli znajdą się osoby początkujące, które jeszcze nie robiły albumu, może być z tym problem, więc pudełeczko zostawimy sobie na którejś z rodzinnych albumów, a myślę, że tutaj skupimy się na okładce, na pracy w ogóle z systemami, z rozwiązaniami. Myślę, że będzie ciekawie. Wszystko będzie tworzone na żywo podczas live'a, więc tak jak mówię, każda część będzie mieć też ten panel dyskusyjny. Będzie można pytać w trakcie tworzenia, będziemy widzieć się. Zobaczę jeszcze, czy to będzie na przykład w jednym tygodniu 2-3 dni i w następnym, żeby to jakoś rozdzielić, no, żeby to jakoś pasowało. Myślę, że też możemy na przykład umówić już się potem na tej grupie. Bardzo serdecznie zapraszam. Ja przygotowuję już upominki, myślę nad nimi, bo chciałam, żeby było to coś wyjątkowego, żeby to były praktyczne też jakieś przydatne do pracy i narzędzia, produkty. No, wiecie, no zależy mi, żeby to był naprawdę fajny taki warsztat na rozpoczęcie roku z fajnymi upominkami i z ciekawym prowadzeniem tego, a może Wam przypadnie do gustu takie warsztaty online na żywo, gdzie potem są zapisy na YouTube.
Zobaczymy. Może w tym roku wszystkie będą na żywo. Kto to wie? Myślę, że to też może wyniknąć podczas tego warsztatu. Także ja już zapraszam 11 stycznia na wielki warsztat albumowy na żywo. Będzie mnóstwo wiedzy, mnóstwo rozwiązań, mnóstwo ciekawych informacji. Mam nadzieję, że przyda się to, tak jak mówiłam, nie tylko początkującym. I też wprowadzam w tym roku WPL, śmiałam się z tego skrótu, warsztatowy program lojalnościowy. W ubiegłym roku, jak wiecie, wszystkie osoby, które zakupiły komplet tych pół roku skraperki, otrzymały na końcu taki upominek, niespodziankę, prezencik. Dostałam mnóstwo głosów, że naprawdę bardzo fajne produkty, bardzo się cieszycie z nich no i ja też się cieszyłam z tego, że mogłam sprawić Wam radość. Dlatego też, słuchajcie, w tym roku myślę, że dla osób, które są, jak to się mówi, takie wierne warsztatom i na przykład, wiecie, to w poprzednich latach było tak samo, że osoby były takie, które kupiły wszystkie warsztaty online, więc ja się z tego cieszę ogromnie i chciałabym to docenić, czyli osoby, które zbiorą sobie warsztaty w danym roku, z tym ostatnim warsztatem otrzymają również paczkę, niespodziankę z produktami też ode mnie przygotowanymi. Mam nadzieję, że to też jest taka radość i te osoby też czują się w ten sposób docenione, więc ten program lojalnościowy zostaje z nami, warsztatowy. Mam nadzieję, że Wam też sprawi radość, bo dla mnie pakowanie tych prezencików naprawdę było ogromną przyjemnością i cieszę się. Więc warsztaty online będą wyglądały w ten sposób. Myślę, że będzie ciekawie. Tak sobie to tak zaplanowałam. Wiecie, co los przyniesie, zobaczymy. Oprócz tego jeszcze, jeżeli chodzi o jakiekolwiek warsztaty, będą boksy inspiracyjne. One zostają z nami. Skrab wiosna, skrab lato i skrab jesień. W zimie mamy Scrapmas, więc tam tego zimowego boksa nie ma. Tak więc, kochani, no, te boksiki zostaje z nami Ania Kierus, która zgodziła się na kolejny rok współpracy do tworzenia kwiatów pięknych z Foamiranu. Jest też z nami Ewcia Argalska, która tworzy kwiaty materiałowe, więc zaplecze kwiatowe mamy zapewnione. Bardzo bym chciała, żeby te boksy w tym roku były mocno urozmaicone, takie wypasione, fajne, ciekawe produkty, z którymi będziecie mogli zrobić cokolwiek będziecie mieć ochotę, czy zostawić dla siebie, czy podarować w prezencie, żeby były na tyle, wiecie, ciekawe i takie, może nie wartościowe, nie wiem co to powiedzieć, takie, wiecie, jak to się mówi, masne, żeby też sprawiały i Wam radość, ale były doskonałym upominkiem, prezentem dla kogoś. Więc mam nadzieję, że tak z tymi boksami sobie zostaniemy. Dalej, słuchajcie, przenosimy się troszeczkę na moment na Facebooka. Tam bardzo serdecznie zapraszam Was na naszą grupę inspiracyjną. Ona, tak wiecie, troszkę była na koniec roku taka bidulka, no bo przenieśliśmy się trochę na YouTube'a, bo był Scrapmas, potem urlop, wiecie, zamykanie roku. Ale od stycznia ruszamy, nie bójcie się, nie zostawiam grupy. Tam bawimy się i mamy pracę miesiąca, czyli pracę, która zdobędzie najwięcej polubień Waszych. To jest taki nasz mały wewnętrzny konkursik, zabawa. Leci też upominek z mojej strony dla tej osoby, która zostaje wytypowana przez grupowiczów. Myślę, że będziemy tam spotykać się troszeczkę częściej, że będzie się tam troszeczkę więcej działo. Tam też możecie znajdować informacje na temat bieżących wydarzeń. Co tydzień mamy takie dowcipy z planem na cały tydzień. Przedstawiam Wam, co będzie się działo. Wiecie też wcześniej o tym, że będzie na przykład boks czy warsztaty, więc myślę, że nie umykają też takie ważne informacje, ponieważ tam są one umieszczane. Oczywiście czeka nas też nocne skrapowanie. W ubiegłym roku bardzo fajnie się bawiliśmy, siedzieliśmy do późna, do 3:00, już nie pamiętam teraz, słuchajcie, to było nasze drugie nocne skrapowanie i myślę, że weszło już chyba w taką tradycję na naszej grupie i też, że fajnie się bawicie podczas tego nocnego skrapowania. Patrzę, coś mi leży na półeczce. Także nocne skrapowanie przed nami i nasze spotkania troszeczkę ulegną zmianie, jeżeli chodzi o kawki, ponieważ, słuchajcie, pierwszy poniedziałek miesiąca będą wieczorne herbatki, czyli jakby tutaj jest dla osób, które są rano w pracy i tam zawsze narzekały, że no nie mogą być na tej kawce, bo rano są po prostu w pracy. Więc w pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 18 będziemy na naszej grupie inspiracyjnej spotykać się na wieczornej herbatce. Poplotkujemy, czyli taka po prostu poranna kawka na wieczornej herbatce. Poplotkujemy, pogadamy, można, wiecie, tam coś popodpytywać. Czasem też gdzieś przemycam już
jak jest albumik zrobiony, jakieś tam, wiecie, pokątne informacje już tam się znajdują. A w drugi poniedziałek miesiąca, czyli 2 pierwsze poniedziałki są zarezerwowane na grupie, drugi poniedziałek poranna kawka, czyli widzimy się rano o godzinie 9 i zaczynamy tydzień z kaweczką. Tak by to wyglądało. I kolejna nowość, pierwsza nowość z 3 nowości, które pojawią się na Facebooku tu tym razem, bo ja najpierw myślałam, że to będę robić na grupie, ale przejdę z tym na mojego fanpage'a, bo ten fanpage taki trochę zaniedbany, tam tak wiecie, wrzucam jakieś posty, i się tam tak troszeczkę niewiele dzieje, więc może czas jest go troszkę rozruszać. I na Facebooku, na fanpage'u, czyli na mojej stronie jakby firmowej, jeżeli mogę tak to nazwać, będą pojawiać się co miesiąc live'y, które będą nazywać się live'y z Digi na fanpage'u. Jak wiecie i wspominałam o tym, wszyscy moi wspierający co miesiąc dostają taki pakiet, taką mini kolekcję Digi. To są druki tła, to są elementy do wycinania, napisy, czyli taka, można powiedzieć, tak jak się śmiałam, troszkę taka mała kolekcja do wykonania pracy i ja z tych papierów będę po prostu tworzyła na live. Jeżeli takich papierów nie macie, ja zachęcam do wspierania kanału oczywiście, a jeżeli nie jesteście wspierającymi, takich papierów mieć nie będziecie, można tworzyć ze swoich. Myślę, że będzie na tyle ciekawie, że stworzycie z papierów, które będziecie mieć. W każdym bądź razie ja z tych Digi będę tworzyć, będę chciała pokazać. Oj, słuchajcie, a to jakaś dziwne połączenie. Dobra, a byłam pewna, że wyłączałam telefon, słuchajcie, a tu jakieś dziwne powiadomienie. Dobra, przepraszam. Mam nadzieję, że to dobrze wróży na kolejny rok wspólny. Także będziemy z tych Digi sobie tworzyli na tym fanpage'u. Ten live zawsze będzie zapisany i przeniesiony też na YouTube'a, więc jeżeli ktoś na przykład nie ma Facebooka, nie będzie miał możliwości brania udziału w tym live'ie, on oprócz tego, że zostaje oczywiście na Facebooku, ponieważ wszystkie filmy, słuchajcie, i proszę sobie to pięknie gdzieś zapisać, wszystkie filmy, wszystkie live'y, przepraszam, są zapisywane i zawsze są do odtworzenia w późniejszym czasie. Więc on na tym Facebooku zostaje, ale też przeniosę go, no i będzie dostępny też na kanale YouTube. To by był fanpage. Więc ja też bardzo się cieszę, bo tak jak widzieliście, pokazywałam w moich ulubieńcach roku, w tych produktach, które pokochałam ogromnie, ten papier matowy do drukowania, on sprawdza się fenomenalnie. Jestem przeszczęśliwa, że wreszcie te moje papiery mają ten wygląd, na jakim mi zależało. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego filmu, to Was zapraszam. On pojawił się w sobotę. Tak, w sobotę. Więc myślę, że ta możliwość wydruku daje mi teraz szansę na to, żeby z tymi projektami swoimi własnymi, moimi popracować. Oczywiście ja tworzę je za pomocą sztucznej inteligencji. Słuchajcie, nie mam takiego talentu, możliwości, wiedzy, programów do tego, aby tworzyć tak własnoręcznie i tak jak robią to inni twórcy papierowi, że tak nazwę to producenci, ale myślę, że też całkiem fajne te grafiki powstają i mam nadzieję, że też będę się w tym rozwijać. To nie oznacza, że ja będę wypuszczać swoje kolekcje. Absolutnie, słuchajcie, ja się spełniam w tym, co mam i na ten moment to mi wystarczy. Ale tak sobie myślę, że takie właśnie dodatkowe produkty dla wspierających są fajne i też mam nadzieję, że wspierający się z tego cieszą. Ja i oprócz tego mają tego vlogaska, czyli taką od kuchni całą tutaj, co się dzieje w mojej pracowni, więc tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o Facebooka i przeskakujemy, słuchajcie, na YouTube'a. Tam podzieje się troszeczkę więcej, chociaż czy ja wiem, tu się to skumulowało jakby z warsztatami. Natomiast na YouTubie czekają nas 2 nowości, słuchajcie. Z ubiegłego roku pozostajemy z kartką z mapki, czyli te karteczki, które wysyłacie, projekty, mapki, wasze kartki, robienie ich, to się nazywa tak fajnie, takiego remake'u, odświeżenia, zrobienia na nowo. Jak to się mówi? Liftu. O, chyba dobrze mówię, tak? Czyli zdarzyło mi się, że ktoś wysłał kartkę i według niej robiłam coś swojego. Zdarzyło mi się, że ktoś wysłał namalowany na kartce, jak najbardziej wchodzi w grę. Ktoś wysłał projekt stworzony w jakimś graficznym programie, czyli taką typową mapkę, więc też jak najbardziej cieszę się z każdego maila, który mi wysyłacie, więc zapraszam jeszcze raz serdecznie na warsztaty@asiaszulik.pl. Tam można te propozycje mapek, prac wysyłać. Ja według nich tworzę
też taką serię właśnie na kanale. Drugie, co zostaje, to oczywiście kartka w dyszkę. Ona w ubiegłym roku przez jakiś czas dosyć sporo jej było, potem troszkę zanikła. To nie wynika z tego, że ja przestałam to realizować, ale kartka w dyszkę w zasadzie miała być takim projektem, troszkę takim jakby, nie wiem, czy to tak fajnie nazwę, zapychaczem, czyli filmem, który, kurczę, nie mam jakiegoś pomysłu, zróbmy kartkę w dyszkę, bo takie kartki zawsze są potrzebne, zrobione na szybko, potrzebne na już, na zaraz i dlatego powstał taki pomysł, a w związku z tym, że wiele na kanale się też działo, czy to warsztatownia, czy w ogóle potem Scrapmas i wiecie, jakieś bardzo dużo kolekcji wychodziło, jakieś nowości. No tak to poskładało się, że zawsze był jakiś pomysł, zawsze coś się działo i ta kartka w dyszkę troszeczkę gdzieś tam potem mi zaniknęła, ale ona nadal ze mną jest i nadal będę o niej pamiętać i od czasu do czasu na pewno na kanale będzie się pojawiać. Ale pojawią się, słuchajcie, aż dwie nowości na naszym kanale. Pierwsza z nich to będzie alfabet skrapowy. Alfabet skrapowy, jak sama nazwa wskazuje, mamy literki od A do Z i pod każdą literką będzie kryło się jakieś określenie skrapowe. No nie wiem, na przykład P, jak pasta strukturalna i będziemy z pomocą tej pasty pracować, będzie powstawać jakaś praca, od niej troszkę sobie o niej pogadamy, na tyle jaką wiedzę będę posiadała, będę starała się też w tym filmie danym przekazać. Nie wiem, będzie M jak mgiełka, K jak koronki, różne rzeczy gdzieś tam, nie wiem, E jak embossing i będziemy embossować, więc myślę, że takim będzie to zawsze taka przewodnia, jakby literka przewodnia, ten temat przewodni, który będziemy sobie przenosić na pracę i będziemy też o tym rozmawiać. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawe. Jeszcze na ten moment troszkę mam problemów z niektórymi literkami, żeby dopasować do nich jakieś produkty. Ale jak już będę w takiej wielkiej desperacji, to myślę, że tam do grupy się też zwrócę o pomoc. Może ktoś mi tam jakieś fajne pomysły podprowadzi, bo wiecie, jak się potem to gdzieś wszystko w jednym momencie próbuję ogarnąć, no nie zawsze te pomysły przychodzą, ale tam te pierwsze początkowe literki są zapewnione, więc jest ok, potem będę kombinować. I druga nowość, która pojawi się na kanale, to ścinkujemy. Słuchajcie, ja mam non-stop problem z tymi resztkami, które zostają, zwłaszcza po albumowaniach, po warsztatach i tak dalej. Zawsze gdzieś takie kawałki, ścineczki zostają, więc myślę, że to będzie dobry moment, żeby za to się wziąć. Wiem, że wiele osób z tym ma problem, że zalegają te ścinki, że non-stop ich jest pełno. Ja już tonami oddaję wszystko do świetlicy tutaj szkolnej, ale myślę, że też czas, aby zabrać się za to i w tej swojej, słuchajcie, też pracy te ścinki zacząć wykorzystywać. Mi gdzieś w głowie świta z tego mijającego roku, że chyba Ania Janiec i, słuchajcie, z kimś, z Jolą Półchłopek-Omaską, ale nie jestem pewna. Jak ktoś tu będzie wiedział, można wpisać, można linka odesłać. To dziewczyny chyba na Instagramie taką akcję miały właśnie, że z resztek coś powstawało. Wiecie, ja nie jestem w ogóle instagramowa, nie zaglądam, rzadko kiedy się tam pojawiam, ale gdzieś śmigła mi taka informacja, na pewno się pojawiła, że już dziewczyny właśnie miały pomysł na te ścineczki, więc myślę, że jest to problem, nad którym warto się pochylić i z którym też warto sobie popracować. Myślę, że ten rok naprawdę będzie takim rokiem dobrym na to, żeby wreszcie coś ruszyć z tymi ścineczkami i zacząć z nimi tworzyć. Myślę, że to będą fajne, ciekawe projekty można stworzyć i nie zawsze te ścinki są skazane na wyrzucenie, że możemy coś tam pokombinować. Zastanawiam się, czy sobie nie strzelam w kolano, bo ja potem mam problem, bo prezentując nowości, ja już mam te nowości, które pojawiły się pod koniec roku i tam było z alchemii, były mintaje, byli scrapboysi, mnóstwo tych nowości jest i ja też chcę po prostu, wiecie, pracować z nimi, ale myślę, że tam ścineczków dosyć zostanie, więc z tymi ścineczkami też będzie pora popracować. To mogą być totalnie stare kolekcje, gdzie Wam gdzieś coś zalega, jest poobcinane i szkoda Wam tego wyrzucić. No po prostu zrobimy sobie takie prace. Raz jeszcze zachęcam do zerkania na tę rozpiskę. Tu mam mała nieścisłość, ja już sobie to tam zamieniłam, mniejsza z tym. Ona pojawi się na karcie społeczności na YouTube i pojawi się też na Facebooku. Także kochani, myślę, że inspiracji nie zabraknie, że będzie wesoło, ciekawie. Otwórzmy się na nowości. Ja totalnie, słuchajcie, popłynęłam w
kierunku tych wycisków z masy, tych farb akrylowych, więc mam nadzieję, że to będzie coś, co w tym roku będzie takim priorytetem u mnie, że będę chciała rozkręcić to, bo jestem zachwycona w ogóle tymi, pokazywałam zresztą tymi budkami, no są przepiękne. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, a Wy razem ze mną, że będę się dobrze bawić, a Wy razem ze mną. O, może tak chciałam powiedzieć, że tych propozycji jest sporo, że będzie można coś z tego wybrać. Wiem i zawsze jak czytam komentarze, o tu nowy film, jeszcze nie zrobiłam tamtego. Słuchajcie, ta ilość filmów nie jest po to, żeby Was zaorać w tym wszystkim, żebyście nie dali rady, że jest tego tak dużo i nie nadążacie, ponieważ ja wiem, że jest wiele treści w internecie i wybieramy sobie to, co najbardziej nam odpowiada. Moje filmy pojawiają się 3 razy w tygodniu. W ubiegłym roku udało mi się ten trend utrzymać przez cały rok praktycznie, więc myślę, że w tym roku będę starała się, aby też tak to było. Pojawiają się w poniedziałki, pojawiają się w środy i w soboty, 3 razy w tygodniu i są to inspiracje, które zostają z Wami. One są zapisane, one są na tym kanale, one są na Facebooku. Jeżeli kiedykolwiek będziecie czuć potrzebę i chęć wykorzystania ich, możecie do nich wrócić. To nie oznacza, że trzeba robić je od razu, już muszą być gotowe. One po prostu na Was czekają. Jeżeli będziecie szukać pomysłu, inspiracji i będzie Wam coś potrzebne, to w tym momencie zawsze wiecie, zerknę do Asi, ona tam coś robiła. I wtedy wchodzicie i zaglądacie. Miło mi będzie, jeżeli chociaż kiedy film się pojawi, zostawicie po sobie jakiś znak, zerkniecie na ten film, choćby serduszko w komentarzu. To jest dla osób, które tworzą naprawdę wielka pomoc. Ja w ubiegłym roku w tym zaganianiu tak obiecałam sobie, że będę zaglądać te kanały, które gdzieś tam obserwują te filmy, które mi wyskakują, bo ja też nie jestem w stanie śledzić wszystkiego na bieżąco, bo kanałów jest bardzo dużo. Postanowię się poprawić w tym roku, zostawić choć serduszko. I ja sobie bardzo często, wiecie, w domu przy prasowaniu, czy przy jakiejś pracy, czy też tutaj przy albumowaniu, kiedy tworzę projekty, włączam, choć u mnie częściej podcasty kryminalne, bo mój mózg się wtedy po prostu odreagowuje wszystko, ale często też lecą filmy, więc choć to serduszko zostawię. I to serduszko będzie zawierać całe moje pozytywne myśli i słowa, które będę chciała przekazać. No, takie moje postanowienie noworoczne, ale Was też zachęcam, aby zostawić choć to serduszko, uśmiech, choć ten kciuk, po to, żebym wiedziała, że oglądacie te filmy, żeby to jednak, znaczy może powiedzieć, że nie miało sens, bo i tak to dla mnie ma sens. Ta praca mnie cieszy, sprawia mi dużo satysfakcji i ogromną radość, więc, ale byłoby mi bardzo miło. Także kochani, no cóż, tak podsumowując wszystko, zapraszam do subskrybowania, zapraszam chętnych do wspierania kanału, zapraszam do 3 nowości, ścinkujemy, alfabet skrapowy i prace z Digi. Prace z Digi będą na live na Facebooku i będą też potem na YouTubie. Jeżeli jeszcze się wahacie, kochani, no cóż, mam nadzieję, że treści Was przekonają, że dołączycie do mnie w tym roku, że będziemy się razem wspólnie dobrze bawić, ale też rozwijać, bo wiele nowości i takich trochę mediowych będę przemycała, choć ja mediowa, słuchajcie, nie jestem kompletnie i u mnie tak to bardzo z takim zachowawczym tonie zawsze jest, jeżeli chodzi o mediowanie. Już mówię do Was ile? 25 minut, może Was tu nie zanudzę. Ale mam nadzieję, że same ciekawe informacje się tutaj pojawiły i że wszystko, co chciałam, to Wam powiedziałam. Także już 11 stycznia bardzo serdecznie zapraszam Was na ten warsztat. Mocno się do niego przygotowywałam. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę satysfakcjonująca praca, że osoby, które jeszcze z albumami nie pracowały, stworzą swoją pierwszą pamiątkę, zamieszczą w niej zdjęcia. Pamiętajcie, aby sobie zdjęcia przygotować. Albo jeżeli nie macie, po prostu będziemy prowadzić to w taki sposób, że osoby i ze zdjęciami, i bez spokojnie będą mogły poznać tajniki projektowania, wykonywania albumu. Porozmawiamy o papierach, o materiałach, o tym, jakie papiery się zachowują, o gramaturach, o materiałach do obicia, o tych systemach Hidden Hinge, jakie najlepsze, dlaczego takie, a nie inne. Wiecie, że ja od lat pracuję tylko i wyłącznie na płótnie. To jest chyba taki mój znak, może nie rozpoznawczy, bo nie wiem, czy jeszcze ktoś na płótnie robił, ale tak naprawdę to od samego początku, praktycznie od samego początku, kiedy zaczęłam z płótnami pracować, u mnie te systemy były robione już na płótnie, robiłam ich już wiele. W ubiegłym roku poznaliśmy też wiele różnych innych sposobów na mocowanie tych płócien z zabezpieczeniami i bez, więc no, mam nadzieję, że ten rok będzie równie ciekawy i też tutaj ze mną zostaniecie.
Także kochani, no cóż, mi pozostaje pożegnać się z Wami, podziękować Wam za wszystko, za to, że jesteście, że oglądacie mój kanał, że tutaj do mnie zaglądacie. Myślę, że ten rok wspólnie spędzimy bardzo twórczo, ciekawo i wesoło, nie tylko tutaj na YouTubie, ale również na Facebooku, gdzie też serdecznie Was zapraszam. Zawsze wszystkie linki znajdujecie pod filmem. Kochani, bardzo staram się, aby filmy były dobrze przygotowane, w sensie opisy do filmów. Tam znajdują się produkty, namiary na producentów, znajdują się miejsca w sieci. Tam wszystko możecie pod filmem znaleźć, więc też zachęcam, żeby zerkać w te opisy filmów, bo tam to źródło wiedzy też się znajduje. Tak więc ściskam. Ach, i jeszcze ważna rzecz, słuchajcie, filmy są też tłumaczone na inne języki, można sobie napisy włączyć. Są napisy przetłumaczane no, w kilku takich językach, które są najbardziej, widzę, gdzie są oglądane filmy, więc staram się, aby te tłumaczenia też w tych filmach się znajdowały. No, także nagadałam się, ale myślę, że powiedziałam wszystko to, co chciałam powiedzieć, więc raz jeszcze na koniec ściskam ogromnie, bardzo się cieszę, że jesteście. Mam nadzieję, że będziecie ze mną razem tutaj w tym kolejnym 2025 roku, że będziemy zarażać się pozytywną energią, że będzie nam się miło ze sobą współpracowało i że wiedza, jaką tu znajdziecie, przyda Wam się, będzie pożyteczna, a teraz czy później. Ale bardzo serdecznie zapraszam do wspólnego twórczego roku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia w filmach.